powszechnym jest oczekiwanie, że sfera seksualności w małżeństwie będzie prowadziła do szczęścia. I słusznie, bo może prowadzić. A jednocześnie badania pokazują, że spora część kobiet w małżeństwach w Polsce, ale nie tylko w Polsce, między 2/3, a nawet 80% kobiet, owszem, zgadza się na współżycie, bo mężowi zależy, ale jakby tego nie było, byłby spokój. Wiele kobiet jest umęczonych sferą seksualności. I dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Oczywiście przyczyn jest cała masa, między innymi fałszywe wizje seksualności, które świat nam nakreśla. Ludzie tęsknią do czegoś, co jest fałszywe, realizują to, no i nie znajdują szczęścia, bo znaleźć nie mogą. Ale jest jeden czynnik, na który chciałbym specjalnie zwrócić uwagę. To jest lęk kobiety. Jeżeli kobieta się boi, zresztą w ogóle, jeżeli człowiek się czegokolwiek boi, to nie jest w stanie przeżyć żadnych przeżyć wyższych, żadnych wzruszeń, żadnych uniesień. Lęk o życie powoduje całkowite stłumienie wyższych przeżyć. Problem jest w tym, że kobiety się, współżyjąc z mężem, boją. Czego się boją? Na tym poziomie najbardziej cielesnym, chciałoby się być materialnym, że ktoś zajrzy przez niezamknięte drzwi, że łóżko skrzypi, słychać za ścianą, że firanka jest zasłonięta. Banalne rzeczy. Mężczyzna często niedostatecznie przywiązuje do tego wagę i nie likwiduje tych źródeł lęku. Ale piętro wyżej jest znacznie silniejszy lęk, lęk psychiczny. Lęk, że współżyjemy. Dla kobiety to zawsze jest gdzieś tam skojarzenie. Czyli może się począć dziecko. Mężczyzna nie musi mieć tych skojarzeń, kobieta ma. Każda normalna kobieta. Współżycie, a więc możliwość poczęcia dziecka. W końcu to się w niej dokonuje. Ona wszystkie skutki biologiczne na swoim ciele będzie dźwigać, będzie nosić, rodzić, karmić piersią. Prawda? A więc ona już gdzieś tam przewiduje możliwość poczęcia. I teraz potrzebuje dla tego dziecka ojca na całe życie. Jeżeli nie ma gwarancji, że mąż będzie z nią do końca życia, ona się boi. I jest zablokowana. Jest jeszcze piętro wyższe. Gdzieś przeżycia sięgające Boga, transcendencji, z świata duchowego. To chodzi o dziecko, ale to dziecko, które przedłuża naszą miłość i wieczność. Kobieta nie może się w skrócie bać dziecka. Wiele kobiet na przykład łyka pigułki antykoncepcyjne i mówi, proszę pana, się dziecka nie boję, ja łykam pigułki dobrej firmy. A dlaczego je łykasz? Dla urody, dla zdrowia, dla fantazji, dla kaprysu? Tylko dlatego, że się boisz dziecka. Nie ma innego racjonalnego wytłumaczenia. Sam fakt, że się boi, już wystarcza, żeby współżycie nie zbliżało ich do siebie, a oddalało. Już nie mówię o tragicznych sytuacjach, gdzie mąż grozi, pamiętaj, żeś mi tylko w ciążę nie zaszła. Albo jeszcze gorzej mówi, a jak się pocznie, to nie pozwolę się urodzić. Nie ma mowy, żeby tam intymność rozwijała się pięknie w tym małżeństwie. Najpiękniejsza sytuacja jest taka, że oni zapanowali nad płodnością, nad żywem płodności, rozumem i wolą. Tak, nauczyli się rozpoznawać, wiedzą, kiedy są płodni, kiedy nie. Gotowi są poczekać na czas płodności, jeżeli planują poczęcie, albo nie płodności, jak nie planują poczęcia. Krótko mówiąc, nauczyli się porządnych metod naturalnych, umieją je zastosować w życiu. Ale to jeszcze nie wystarczy. Bo kobieta, która nawet na pewno wie, że dzisiaj nie pocznie, że nie pocznie się w niej dziecko, bo to niemożliwe po tym 5 dni po jajeczkowaniu, to i tak gdzieś w środku ma te skojarzenia, a gdyby jednak się poczęło. Czasem kobiety po operacji, po wyrzuceniu całych narządów, powiedzmy nowotworowa operacja, i tak się boi, a gdyby się jednak poczęło, po okresie przekwitania, a gdyby się jednak poczęło, mąż ma na to odpowiedzieć, a gdyby się poczęło, to ja uznaję, że widocznie nasza rodzina potrzebuje jeszcze jednego dziecka. Ja je przyjmuję. Nawet gdybyś ty zwariowała, chciał zrobić mu krzywdę, ja ci na to nigdy w życiu nie pozwolę. Koniec, kropka. Amen. I dopiero wtedy kobieta się czuje do końca bezpieczna. I dopiero tak naprawdę w takich warunkach, gdy mąż bierze odpowiedzialność za skutki działania płciowego, bierze na siebie odpowiedzialność za poczęcie dzieci, kobieta się nie ma czego bać. I wtedy dopiero otwiera się cała perspektywa pięknej sfery seksualności, która niestety przez lęk w większości małżeństw jest zablokowana. W większości małżeństw. A na pewno we wszystkich parach poza małżeństwem, bo tam nie ma miejsca na spokój, na pewność trwałej więzi, na miejsce dla wychowania dzieci. Tam musi być lęk. Jeżeli kobiety w to nie wierzą, to niech zapytają same siebie, czy poleciłaby swojej córce współżycie poza małżeństwem? Czy poleciłaby swojej córce w takich warunkach lęku, że mąż nie pozwoli się urodzić? Czy namawiałaby córkę do antykoncepcji itd., itd., itd. Sama rozpozna, że nie, bo ona potrzebuje prawdziwego, nieoszukanego, pełnego, prawdziwego bezpieczeństwa, które może dać tylko mężczyzna, który ją ogarnia ramieniem, przytula i gwarantuje bezpieczeństwo jej i każdemu poczętemu dziecku, bez względu na to, czy było zaplanowane, czy nie. I tam dopiero może się ta sfera seksualności przepięknie rozwijać pod skrzydłami opiekuńczego mężczyzny. Życzę wszystkim małżeństwom, żeby to zrozumiały i wprowadziły w życie.